Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się, kiedy mówimy o wypadku przy pracy, czy o wypadku w drodze z pracy. Zapraszam do wysłuchania. A więc zacznijmy. Czym jest wypadek przy pracy? Aby zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Nagłość jest to czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm człowieka. Ścisłe rozumienie nagłości oznacza co do zasady krótkie, momentalne, jednorazowe, gwałtowne zadziałanie czynnika zewnętrznego. Drugi czynnik to właśnie przyczyna zewnętrzna. Przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, ale także siła przyrody, a nawet praca i czynność samego poszkodowanego. Brak jest ustawowej definicji zewnętrznej przyczyny wypadku, natomiast powszechnie przyjmuje się jednak, że może nią być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego pracownika, mogący wywołać szkodliwe skutki, w tym także doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia chorego pracownika, na przykład urazy powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy innych osób. Trzeci element jest to uraz, określony jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Związek z pracą, czyli podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności wynikających z jego stałych zadań lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, w czasie pozostawiania pracownika do dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Warto również wspomnieć o wypadkach na równi z wypadkiem przy pracy. Takie sytuacje mogą się wydarzyć na przykład właśnie w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie samoobrony, czy też przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Procedurę powypadkową rozpoczynamy zawsze udzieleniem pierwszej pomocy. Następnie należy właśnie zabezpieczyć miejsce wypadku i gdy mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, ciężkim bądź zbiorowym, pamiętajmy o zawiadomieniu inspektora pracy oraz prokuraturę. Kolejnym etapem jest powołanie zespołu powypadkowego składającego się z społecznego inspektora pracy i pracownika służby BHP. Między innymi zadaniami zespołu jest ustalanie okoliczności przyczyn wypadku oraz sporządzanie protokołu powypadkowego. Sporządzenie protokołu jest niezbędne, należy go doręczyć pracownikowi oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego świadczenia. Na ostatnim etapie pracodawca, zespół powypadkowy powinien określić środki profilaktyczne. W przypadku, gdy na pracodawcy nie ciąży obowiązek tworzenia służby BHP, skład zespołu powypadkowego tworzą pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP, albo specjalista spoza zakładu pracy, czy też społeczny inspektor pracy. Natomiast warto pamiętać, że właśnie najczęściej w skład zespołu powypadkowego wchodzą pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy, czy też przedstawiciel pracowników. Może też się zdarzyć, że pracodawca ze względu na małą liczbę pracowników nie będzie w stanie dopełnić obowiązku tworzenia zespołu powypadkowego w dwuosobowym składzie. Wówczas okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy powinien ustalić zespół powypadkowy w składzie pracodawcy oraz specjalista spoza zakładu pracy. Jeżeli chodzi o tutaj kategorie wypadków, dzielimy przede wszystkim na 4 kategorie. Są to wypadki ciężkie w momencie, kiedy następuje ciężkie uszkodzenie ciała, na przykład utrata słuchu, mowy, wzroku. Wypadek zbiorowy w momencie, kiedy wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby. Wypadek lekki, czyli tutaj czasowa niezdolność do wykonywania pracy. I wypadek śmiertelny w momencie, kiedy pracownik w trakcie wypadku poniósł śmierć, bądź w momencie, kiedy pracownik zmarł w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku.
Kolejnym wypadkiem, który może się wydarzyć w swojej firmie, jest to wypadek w drodze do pracy bądź z pracy. Aby zdarzenie zakwalifikować jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy, muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Musi być to zdarzenie nagłe, musi tutaj być nieprzerwana droga, chyba że właśnie droga została przerwana, natomiast ta przerwa jest życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Przyczyna zewnętrzna oraz musi być wskazane, że nastąpił uraz, bądź właśnie mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się również, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, także drogę do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego lub rentowego, zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwykłego spożywania posiłków oraz odbywania nauki lub studiów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.